To jest taka myśl przewodnia moja, że śpiew i muzyka w genach zapisana. Mój ojciec był śpiewakiem, śpiewał pięknie i ja po prostu to odziedziczyłam, ten, może być talent, ten głos i śpiewałam przez wiele lat w operze bytomskiej razem z ojcem. Ojciec w chórze, a ja śpiewałam jako solistka. Ojciec śpiewał pięknie tak samo i był bardzo wrażliwy, bardzo był muzykalny. Śpiewam od urodzenia i śpiew jest moim życiem, moim hobby, moim wszystkim. Ja zasypiam się z muzyką i budzę się z muzyką. Jestem Ślązaczką, cała rodzina moja jest ze Śląska, wszyscy jesteśmy Ślązakami. I tatuś mój w 1945 roku był współzałożycielem Opery Śląskiej. To jest moja rola przewodnia. To powiedział pan Waldorf, że Szostek Radkowa w roli Carmen jest Don Juanem w spódnicy. To ładne, tak. Carmen, moja ukochana rola. Uważam, że jest to najtrudniejsza opera, bo to są 4 akty i w każdym akcie Carmen jest inna. To przeniesienie ze Śląska do Warszawy to był dla mnie szok. Ale tatuś mój powiedział, namawiał mnie bardzo, bo ja nie chciałam, ale ojciec mnie namawiał, powiedział, to jest warszawska opera, to jest stolica i to już jest świat, to jest wielki świat. I tu masz szansę. W 1961 roku stanęłam właśnie na przesłuchanie. Dyrektor Wodyczko jeździł po Polsce i szukał dobrych głosów, bo stworzył najcudowniejszą operę nowoczesną, najcudowniejszą. Był wspaniałym muzykiem, wspaniałym dyrektorem, naprawdę współpracował się, atmosfera tam była cudowna. I w 1961 roku przyjął mnie na podstawie tego przesłuchania, dostałem jeszcze jedno przedstawienie i od 1962 roku już sprowadził mojego męża i mnie do opery. Także właściwie 50 lat śpiewałam, równe 50 lat, od 1961 roku do 2011. Ja śpiewałam jako mezzosopran i doły, i średnicy, a głównie w średnicy. Tak się poznaje głos, że średnica jest bardzo piękna. Na średnicy się śpiewa, a górę śpiewa od czasu do czasu. Górę miałam zawsze tak dużą skalę. No, a to rzadko spotykamy głosy. Są duże głosy z mezzosopranu o skali właśnie soprano i alto. W domu uczyłam się oratoriów i córka moja musiała z łóżka ją wyciągam, że śpiewa sopranem. Mąż grał na skrzypcach tenorem, a ja śpiewał basem, żeby cały kwartet. I gosposia, która wyłączyła odkurzacz, przychodzi mówi tak do córki, mówi, Jola, dlaczego tak piszczysz wysoko? Dlaczego nie śpiewasz tak grubo jak matka? A Jola mówi tak, Janeczko, bo mama moja jest mezzosopranem, a jestem sobie, to się przenieś na ten piękny mezzosopran. Na szczęście pracowałam z wielkimi reżyserami jak Maurice Béjart, że jak coś zaproponowałam, czy może być maestro, czy może być tak, to, a proszę powiedzieć, pokazać, ja mówię, może być, kupuję, bardzo dobre. A jak nie, to będzie powiedzieć, że nie, że on to widzi inaczej, prawda? Była jakaś dyskusja, nie można nikomu narzucać niczego. Witam was, kochane dzieciństwo! Ja powiedziałem, moją szkołą aktorską jest scena, jest partytura. W partyturze jest wszystko zawarte, wszystko, w każdym wyciągu fortepianowym w partyturze jest cała reżyseria.
sąsiedzi. W każdej dobie będą was wydzierać sobie, będą radzi wam bezbrani. Diabły z rodem śpiewałam w Warszawie, Dejmek śpiewaliśmy po polsku, a na drugi dzień jechałam do Berlina, gdzie Fischer zrobił po niemiecku. Tam było to zrobione niesamowicie, bardzo, bardzo, powiedziałabym, bardzo tak naturalistycznie nawet. Ja tam przez miesiąc schudłam 6 kg, tak się strasznie męczyłam na tych próbach, ale to był efekt wspaniały. Trzeba mieć tą osobowość, trzeba porwać tych ludzi, czymś porwać i to jest bardzo ważne. Niemcy byli miałem takie recenzje, że sie hat Ausstrahlung. Nie mogłam tego przetłumaczyć, szukałem w słowniku, co to znaczy Ausstrahlung, że wychodzę i są brawa. Czyli to jest taka Ausstrahlung, że gwiazda, która wchodzi i błyszczy, od razu ten błysk. Ja śpiewałam od starej muzyki, od baroku aż po współczesną. Na więzieniach warszawskich co roku brałem udział. Dosłowski przychodził z tymi pieśniami, cudowne 5 pieśni do Iłakowiczówny. I jak ja byłam jeszcze w Katowicach w wyższej szkole muzycznej, miałam 2 dzieci, te dzieci w szatni były, ja na wykłady przychodziłam. I pamiętam, że mój kolega Witek Szalonek towarzyszył mistrzowi Lutosławskiemu, bo szukał odpowiedniego głosu do tych pieśni. No więc moja pani profesor, taka już 4, bo ja u 4 profesorów byłam, najwspanialsza była pani Lęczewska, która była śpiewaczką kiedyś w Petersburgu, bardzo surowa, bardzo wymagająca, bardzo mnie nie lubiła za to, że dzieci rodzę, ale mnie to nie przeszkadzało. Ja śpiewam w ciąży, nikt mi nie przeszkadzał. Pyta się pan ten Szalonek, mój kolega, pani profesor, ale przecież jeszcze jest Krysia Radkowa, bo tam panie śpiewały aperfido, wielkie głośne arie, wielkie operowe, a jeszcze Krysia. Ale Krysia nie ma operowej, nie ma arii, bo ma 2 dzieci i nie może śpiewać. Ale niech zaśpiewa, no niech wejdzie to. Więc ja taka skromna, biedna, niewyspana, bo to 2 dzieci. Przychodzę i powiem, no nie mam, dzień dobry, ukłoniłam się, bo to mistrz przyjechał z Lutosławski. I no Krysiu, no nie masz arii, a ja mogę pieśń zaśpiewać. I zaśpiewałam Schuberta Der Doppelgänger. Zaśpiewałam to tak pięknie, z sercem, że pan Lutosławski wstał, pocałował mnie w rączki, wręczył mi rękopis. I ja to mam. Hillara śpiewałam do słów Rilkego, a mój kolega Mikołaj Górecki, który byliśmy razem na jednym roku, napisał 3 pieśni. Pierwsza do Słowackiego, także 3 takie piękne pieśni. Do dyplomu napisał i ja mu śpiewałam do dyplomu. Potem powiedział, Krysiu, proszę cię, nikt nie śpiewał, bo za romantyczne są, wtedy nie wolno było. A teraz są wydane i wszyscy je śpiewają. Zaśpiewał mu tak pięknie, że wszyscy klaskali, wszystkim się podobało. Także ja dużo śpiewam, bo chciałam się sprawić, że ja też w tej muzyce mogę coś wykonać. No żywy głos, miałam prawdziwy głos taki płynący z serca. Jak pan profesor Bardini zawsze mówił, żeby dobrze śpiewać, to trzeba mieć 3 te rzeczy. Pierwsze serce, drugie serce i trzecie serce. Ja śpiewam z całym sercem. Zawsze byłam szczęśliwa, jak mogłam wyjść na scenę, operową czy na oratoria i mieć przed sobą salę całą pełną. Przekaz taki, czuję taki odbiór znakomity tych ludzi. Najpiękniej napisał do mnie Pietras, napisał, że takiego mezzosopranu nie było i nie ma. I uważam, że należałoby Radkową sklonować. I to bardzo piękne. Że trzeba było mnie sklonować. No mogli to zrobić, nie?